Od wielu tygodni w Polsce trwa zażarta walka za i przeciw programowi SAFE. Ekipa rządząca mówi, że to kredyt na modernizację wojska i przemysłu. A z drugiej strony opozycja i część opinii publicznej straszy długiem na pokolenia. Badania pokazują, że w rzeczywistości większość Polaków po prostu nie do końca rozumie, o co właściwie chodzi. A w sondażu Ibris dla Polsat News aż 56,9% respondentów uznało weto prezydenta wobec SAFE za element walki politycznej i przygotowania gruntu pod przyszłe wybory. Mój ostatni materiał o SAFE, Mini Radka, był najsłabiej ocenianym filmem na kanale. Miał tylko 79% pozytywnych ocen, podczas gdy zwykle jest to między 90 a 100%. I właśnie dlatego chcę Wam pokazać kolejne dane, bo mówimy o planowaniu na 45 lat, gdzie ostatnia rata kredytu będzie spłacana, gdy będę 93-letnim staruszkiem, o ile matka natura będzie dla mnie łaskawa. Kiedy słyszę z sejmowej mównicy, że SAFE to nasz sukces i że przeciwnicy zazdroszczą nam, że dostaliśmy tyle pieniędzy z Brukseli, szczerze jestem przerażony. Czy w życiu prywatnym umiejętność zaciągania kredytu na prawie 50 lat ktokolwiek nazwałby sukcesem? Czy człowiekiem sukcesu nazywamy tego, kto umie się maksymalnie zadłużyć i nie myśli o przyszłości? Czy istnieje kwota, którą możemy wydać, żeby naprawdę czuć się bezpiecznie, szczególnie w dzisiejszych czasach? Pamiętacie powiedzenie, że nawet lekarstwo może być szkodliwe, jeśli przyjmujemy je bez umiaru? Tym lekarstwem dla naszych rządzących stał się kredyt. Prezydent zawetował ustawę o SAFE, a ekipa rządząca i tak znalazła mechanizm, żeby zrobić dokładnie to, co uznała za stosowne. Obejść weto i uruchomić ten kredyt inną ścieżką. Teorie spiskowe mówią, że Polska zaciąga ten dług bezpośrednio u Niemców. Ale to akurat teoria spiskowa. SAFE to dług emitowany przez Unię Europejską. A dane o tym, kto jest w top 10 największych inwestorów, nie są publicznie jawne. To jednak nie znaczy, że nie ma w tym ziarnka prawdy. Niemcy przez lata były najbogatszym krajem w Unii Europejskiej, z jednym z najsilniejszych sektorów bankowych i bardzo dochodowym przemysłem. Ich strategia zielonej transformacji opierała się na tanim rosyjskim gazie i na tym, że zbudują własne fabryki baterii. Przejmą wiedzę i doświadczenie Chińczyków w technologii akumulatorów, a potem zaleją rynek własnymi samochodami elektrycznymi. Plan się posypał. Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą, więc tani gaz zniknął. Chińczycy najpierw opanowali niemiecką technologię, a potem na jej bazie zbudowali własne rozwiązania. Optymalizowali koszty i dziś kontrolują około 70% światowego rynku baterii i samochodów elektrycznych. A gospodarka jest w zapaści. Najgorsze notowania od 20 lat. W takiej sytuacji znalezienie klienta na długoterminowe, dobrze oprocentowane papiery, to przez 45 lat będzie spłacał raty, przestaje brzmieć jak teoria spiskowa, a zaczyna wyglądać jak element biznesowego planu. Przy zadłużeniu na 45 lat odsetki potrafią w praktyce sięgać blisko 100% pożyczkowej kwoty, czyli za 30 miliardów euro oddajemy około 60. Oficjalnie nie wiemy, kto jest największym inwestorem w SAFE, ale wiemy, jakie instytucje mogłyby wchłonąć takie wolumeny. Gigantyczne grupy bankowe jak BNP Paribas czy Crédit Agricole z Francji, Banco Santander z Hiszpanii czy Deutsche Bank z Niemiec. Właśnie taki kapitał szuka bezpiecznych długoterminowych obligacji z logo Unii Europejskiej. Dorzućmy do tego jeszcze konstrukcję SAFE. Zakupy trzeba szybko zakontraktować, zamówienia zamknąć do 2026 roku, a pieniądze są wypłacane w transzach pod warunkiem spełnienia kamieni milowych. To daje wręcz gwarancję, że zakupy nie będą przygotowane na zmiany technologiczne w przeciągu 45 lat. Przy tym tempie rozwoju technologii nie wytrzymają nawet 15. W efekcie mamy sytuację, w której Francja i Hiszpania biorą relatywnie niewielkie kwoty. Niemcy nie biorą nic, a Polska rzuca się na kredyt na prawie 30% całej puli. Jeśli zestawicie to, że europejski pieniądz jest drogi w porównaniu z konkurencją BRICS i o wiele tańszym jenem,
to przy SAFE mówimy o kredycie na 4%, podczas gdy w Chinach dziesięcioletnie obligacje rządu są oprocentowane poniżej 2%, a podstawowe stopy kredytowe to 3–3,5%. Nie zapala się Wam czerwona lampka, że znalezienie takiego klienta na 45 lat byłoby dla sektora finansowego super dealem? W tym całym układzie prawie nikt nie mówi, że my już dziś wydajemy na wojsko około 5% PKB, więcej niż jakikolwiek inny kraj NATO. A mimo tego wojsko i politycy próbują nam mówić, że to wciąż za mało, że trzeba brać jeszcze więcej kredytów, że jeszcze więcej sprzętu, jeszcze więcej kontraktów na 45 lat do przodu. Więc pytam wprost, skoro przy 5% PKB około 50 miliardów euro rocznie dalej słyszymy mało, to kiedy w ich logice będzie wystarczająco? Odpowiedź jest prosta. Nigdy. Według szacunków Kanto od 2023 roku na zbrojenia wydaliśmy łącznie około 140 miliardów złotych. Do końca 2023 roku Polska wzięła mniej więcej 11 miliardów dolarów kredytów na zakupy uzbrojenia z USA około 2 miliardy dolarów, między innymi na F-35, Patrioty, Abramsy i HIMARSy oraz około 9,2 miliarda z Korei Południowej na czołgi K2, haubice K9, FA-50 i systemy Chunmo. Te 2 miliardy z USA to kredyt na preferencyjnych warunkach, około 2–3% rocznie, a około 9 miliardów z Korei to już bardziej rynkowy kredyt w okolicach 4%. Razem daje to jakieś 45 miliardów złotych długu. Tylko za zakupy sprzętu do 2023 roku. Oba kredyty są nawet na 20 lat. Nie ma dostępnych źródeł dokładnego roku spłaty. We wszystkim chcemy kopiować Stany Zjednoczone, traktując je jak niedościgniony wzór. Dowództwo ukraińskie dostarczyło Amerykanom bardzo szczegółową dokumentację i doświadczenia, jak bronić się przed irańskimi dronami Shahed, w tym jak robić to taniej i efektywniej. Amerykanom najwyraźniej nie chciało się tego czytać, bo w praktyce potrafili do jednego drona za około 20 tysięcy dolarów odpalić kilka, a nawet kilkanaście rakiet Patriot po około 4 miliony dolarów każda. W ciągu kilku dni wojny z Iranem USA i sojusznicy zużyli ponad 800, a według niektórych źródeł ponad 1000 rakiet Patriot. To więcej niż Ukraina dostała przez 4 lata wojny z Rosją. W tym samym duchu wypowiadają się nasi eksperci. Generał Rajmund Andrzejczak w rozmowach o SAFE i finansowaniu obronności mówi wprost, że nieważne z jakiej kasy, ważne, żeby było na czas. Amerykanie też od lat mówią, że bezpieczeństwo nie ma ceny. Efekt jest taki, że mają dziś około 38 bilionów dolarów długu. Naprawdę uważacie, że to jest recepta na sukces, którą powinniśmy kopiować 1:1? No ale kto bogatemu zabroni, a raczej bezmyślnemu politykowi, który w naszym imieniu zaciąga kolejne kredyty, szasta pieniędzmi, a potem próbuje to łatać, wymyślając nowe podatki, które mają niwelować skutki jego własnych decyzji. Politycy rzucają głośne hasła: wspieramy Polskę, a od 2023 roku stacjonują u nas amerykańskie wojska. Nazwijmy sprawę po imieniu. To są najemnicy. Formacje, które nie mają żadnej motywacji, żeby ginąć za cudzą ziemię, ale za to z wielką chęcią stacjonują w czasie pokoju. Z naszego budżetu opłacamy tym jednostkom wikt i opierunek, a w samym 2025 roku Polska wydała 2 miliardy złotych na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury. Pod obce wojska. Sprawa Ukrainy jest sporna. Są głosy, że oni walczą za polską wolność. Ja powiem tylko tyle. Ukraińcy bardzo dobrze dbają o swój interes i bardzo dobrze liczą swoje pieniądze. Polska nie jest w tym żadnym romantycznym beneficjentem, tylko osobnym państwem, które też musi patrzeć na własny bilans zysków i kosztów. Od początku wojny Polska oddała Ukrainie ponad 1300 sztuk ciężkiego uzbrojenia, w tym ponad 300 czołgów, prawie 600 pojazdów opancerzonych, ponad 130 systemów artyleryjskich oraz myśliwce i śmigłowce bojowe.
Od początku wojny z Ukrainą Polska wyłożyła na jej rzecz ponad 100 miliardów złotych w gotówce, świadczeniach, infrastrukturze i sprzęcie wojskowym. Do tego wydajemy setki milionów złotych na Starlinki i inne bieżące rachunki państwa ukraińskiego. Dlaczego podałem Wam dwa przykłady: amerykańskie wojsko w Polsce i finansowanie Ukrainy? Bo to pokazuje, że jeśli sam żyjesz na kredyt i nie masz własnych pieniędzy, a mimo to szastasz kasą na lewo i prawo, to nie istnieje taka kwota, która kiedykolwiek wystarczy. Kredyt na 45 lat też nie będzie odpowiedzią. Może najpierw nasze mądre głowy powinny poszukać sposobów, jak więcej zarobić, zamiast myśleć wyłącznie o tym, jak nam więcej zabrać, wymyślając przeróżne podatki i wydając pieniądze, których jeszcze nawet nie mają. W komentarzach koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie. I nawet jeśli się ze mną nie zgadzacie, to napiszcie dlaczego.